Witam, dzisiaj króciutki filmik z tego, co ostatnio kupiłem. Kupiłem ostatnio kilogram srebrnego złomu. Okazało się, że to nie był tylko złom, więc szybciutko Wam pokażę, co kupiłem i za ile będzie sprzedawane. Tutaj, proszę Państwa, jest to kanał o handlu w internecie głównie na eBayu, ale i nie tylko, oraz w sklepie stacjonarnym w Gosport w UK, czyli w Wielkiej Brytanii. Dobra, to jest taki pendancik, on się okazuje, że to jest chyba marokański. To jest srebro, ale jest niemarkowane, więc teoretycznie jak coś takiego sprzedajecie, musicie opisać to jako white gold. Ja tam się nie będę specjalnie tym, white gold, white metal. Ja tam się nie będę tym specjalnie jakoś tam wgłębiał, po prostu to jest pendant, kto wie, ten wie. Kto lubi marokańską sztukę, ręczną robotę, to jest fajna sprawa. Kolejna sprawa, tak, kolejna. Dużo, to będzie tylko srebro dzisiaj, więc jak kogoś nie interesuje srebro, to do widzenia. Taki bardzo ładna bransoletka. To wszystko, jakby Was interesowało, będzie dostępne w zasadzie na moim sklepie secondlifeantiques.com. To nie są jakieś strasznie drogie rzeczy. To tak będą wszystko w okolicy 10-20 funtów. Nic tam droższego nie będzie pewnie z takich biżuterii. To jest z Siamu, to jest chyba tajlandzkie, o ile się nie mylę. To jest srebrna zapinka do krawata. Średnio sprzedawalna, dlatego wylądowała w takiej kolekcji złomu. To jest dość ciężkie, więc tutaj w skrapie to może być dość warte, dość dużo, ale bez przesady na pewno sprzedam to drożej. Teraz tak, jeden medalik, drugi medalik, trzecie serduszko takie otwierane. To są rzeczy, które też będą dostępne na moim sklepie, będą pewnie dostępne też na eBayu. No jest tego troszkę. Wiadomo, że to są rzeczy, które nie są jakieś specjalnie drogie, ale wiadomo, że to będzie taki większy medalik teraz. To jest wszystko srebro. Nawet te są chyba ostampowane, że to jest srebro 925. Tu sobie na kopercie zrobiłem taki, prawda? To jest locker, czyli tam tu się wkładało albo zdjęcie. Niektórzy też mówią, że tam można było włożyć jakiegoś sniffa, czyli tą tabakę, żeby sobie pociągnąć do nosa i ładnie kichnąć. Podobno mówią, że kichanie to jak połowa orgazmu, ale ja się na tym nie znam. Tak, tutaj było też w tym skrapie dużo pojedynczych jak to się nazywa? No Łukasz, jak robisz dużo rzeczy naraz, to znowu Ci myślenie nie wychodzi. Pojedynczych, o tu mamy jeszcze jeden locker. Ten jest chyba trochę obity. Tutaj jakiś pierścionek obity, ale tu już jest ewidentnie złom. A ja Wam chciałem pokazać takie rzeczy, które są, coś z nimi można jeszcze zrobić. Tak, to odłożymy. No, miał tam jakieś tam wgniecenie miał. O. Ale tutaj mamy blachencję. Z czym ona jest? Kurka, nie widać nawet. Z żabą. I taka blachencja też tam była. One są sprzedawalne, te rzeczy. Aha, to są kolczyki. Mamusia moja, która tutaj była, zasugerowała, że te kolczyki warto byłoby zrobić z nich nie kolczyki. Kolejny loker. Z tych, czy on taki czarny, ubrudzony pewnie. Można z nich zrobić takie bardzo delikatne, fajne wisiorki. Troszkę pierścionku, widzicie, o ciach. Tutaj jak, o to było, to chyba też już będzie złom, ale to już też jest ze Siamu. Tak, to będzie złom. Ja Wam pokażę tylko tak troszeczkę pierdółek, bez jakiś tam, o tu jest kolejny pojedynczy, który może być wisiorkiem. Ja Wam pokażę, o to jest więc taki rozmiar, czyli one nie są jakieś ultra małe, więc wisiorki z nich wyjdą takie fajne. Ja sobie je odsunę na razie i teraz pokażę Wam kolejną rzecz. To już jest gotowy produkt, bo działający na sprzedaż. To jest taki ładny pendant, też ze srebra, był pozłacany, o ile się nie mylę. Dlatego trafił do mnie, bo po prostu nie opłaca się nic więcej z nim zrobić. Tutaj ciach. Bransolecia w całości. Możliwe, że ma coś ma tu zrobione. O, serduszko. To też jest jako produkt. Można sprzedać od razu gotowy. Przepraszam, że tak macham, ale
Tutaj są pojedyncze, o ile są pojedyncze, bo tutaj mam 3 sztuki. O. Tak, to są pojedyncze spinki do mankietów srebrne. Łatwo je zgubić. To jest też chyba ze Siamu. No tutaj też jest jako Siam. I taki na przykład pozłacane srebro. Proszę, to jest też taki wisior. A tutaj Wam chciałem pokazać taką ciekawostkę. To sobie odsuniemy. Czy ktoś wie, co to jest? Proszę w komentarzach. Ja wiem, co to jest. Pokażę Wam z każdej strony. To jest też stare srebro. Tak. O. Czy ktoś mi powie, co to jest? To jest taka zagadeczka. Dla pierwszych 100 osób wycieczka do Paryża. Paryż. Tak. I jeszcze chciałem pokazać. Chciałem jeszcze jedną rzecz. O. Proszę. W tej całej skrapie była jeszcze taka piękna łyżka. Ona w zasadzie nie ma żadnego problemu z nią nie ma. Oprócz, to jest jakaś łyżka okolicznościowo dla zbieraczy, wiadomo, jest ona ze srebra, jest ostemplowana, omarkowana. I tutaj, co to jest? Aha, tu są jakieś twarze. Ciężko złapać ostrość, ale tak, jakaś tu łyżeczka okolicznościowa. Więc jeżeli wchodzicie, to jakoś nie pokazałem, na eBaya i chcecie sobie zrobić kaskę na biżuterii, Young Helpers League, to jest też ze srebra, no to możecie kupić sobie kilogram skrapu. No oczywiście ja dostałem po znajomości taki skrap, taki ładny, w takiej kondycji. Jeszcze z tego mogłem coś urobić, ale powiem Wam tak, z tego kilograma, to jest jeszcze worek rzeczywistego skrapu, więc ja zapłaciłem 750 funtów za kilogram. To jest niby dość drogo, ale w tym skrapie jeszcze jest dużo rzeczy sprzedawalnych. Na przykład to tutaj, ta łyżka oczywiście jest sprzedawalna. Ja tam jeszcze tego nie przerobiłem wszystkiego, ale tak, trochę przeróbki, tak jak mówiłem o tych, można z tego takie ładne wisioreczki porobić. To jest vintage bardzo, powiedziałem vintage, nawet może antik, kto to wie. Ale są właśnie takie jeszcze perełeczki się w takich skrapach znajdują, bo na przykład ktoś, kto handluje takim skrapem, nie wie, co tam jest. Jakby kogoś interesowało kilogram srebra za 750 funtów, to mam dobre dojście. Więc dajcie znać w komentarzach. No i wiadomo, powiedzcie mi, czy kto z Was wie, co to jest. Pozdrawiam.